Choć w wydanej w Lipsku w 1808 roku książce uwagi nad tą częścią ziemi polskiej, która od traktatu tylżyckiego zwać poczęto księstwem warszawskim, nie podano autora. Wiemy wszak doskonale, że uwagi napisał Hugo Kołłątaj, jedna z kluczowych postaci epoki stanisławowskiej. Notabene po utworzeniu tegoż księstwa nie udało się Kołłątajowi dołączyć do Napoleona pomimo wezwań tego ostatniego. Przez pewien czas był wówczas więziony w Moskwie. I już pod koniec życia, pozostając w pewnym zapomnieniu, wydał prezentowaną przez nas książkę, gdzie nie tylko przeanalizował dramatyczną w końcu sytuację tworu państwowego, jakim było Księstwo Warszawskie, ale też przedstawił program odbudowy i rozwoju Polski w granicach, które wynikały z polityki Napoleona wobec Polski. Dobrze zachowany egzemplarz w oprawie z epoki. Kołłątaj, duchowny i uczony, uczestnik prac Komisji Edukacji Narodowej i jeden z twórców Konstytucji 3 maja, kształcił się w Wiedniu i w Rzymie, gdzie doktoryzował się z prawa i teologii, a także przyjął święcenia kapłańskie. W czasie politycznych reform, które próbował wprowadzić Stanisław August Poniatowski, Kołłątaj uczestniczył w pracach Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz Komisji Edukacji Narodowej. Był m.in. autorem koncepcji rozbudowy szkół na terenie kraju i reformy Akademii Krakowskiej. Po przeprowadzce do stolicy w 1779 roku skupił wokół siebie grono entuzjastów reform i publicystów, tworząc tak zwaną Kuźnicę Kołłątajowską. Napisał wtedy rozprawę do Stanisława Małochowskiego o przyszłym Sejmie Anonima listów kilka, w której przedstawił program swojego stronnictwa postulujący m.in. reformy społeczne, dziedziczność tronu, równouprawnienie mieszczan, wolność dla chłopów, to znaczy zniesienie pańszczyzny na rzecz czynszu, likwidację liberum veto oraz wprowadzenie powszechnego opodatkowania. Po klęsce obozu reformatorskiego aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do insurekcji kościuszkowskiej. Był współtwórcą Uniwersału Połanieckiego, przyznającego ziemię uczestniczącym w powstaniu chłopom. Po klęsce insurekcji był ścigany przez Rosjan, ale został złapany przez władze austriackie i uwięziony. Odzyskawszy wolność, przeniósł się na Wołyń, gdzie wspólnie z Tadeuszem Czackim założył słynne gimnazjum wołyńskie, którego nazwę później zmieniono na Liceum Krzemienieckie. Wyśmienity przykład konsekwentnej postawy. Mimo że książkę, którą prezentujemy, wydano w trudnych dla kraju i samego Kołłątaja okolicznościach, na tytułowej karcie znalazł się cytat hasło z pieśni Horacego Nil desperandum, czyli nie należy rozpaczać, nie trzeba tracić nadziei. Jakże charakterystyczne dla tego przedstawiciela polskiej polityki. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Historia Polski, Napoleonika oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.